takich jeszcze innych sytuacji w transporcie, szczególnie dla młodych lub mało doświadczonych kierowców, to miałam taki przypadek, jeszcze jak Volvo miał pewnie z rok. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś wiozłam wełnę taką do ocieplenia na plac budowy. To było we Francji, było strasznie gorąco. Pamiętacie, że ja dzwoniłam do kierownika budowy. Na budowie tego dnia nikt nie pracował i oni dopiero musieli ściągnąć tych robotników, więc ja tam musiałam zadzwonić. I oni wtedy powiedzieli, że w ciągu pół godziny będą i ze sprzętem i tam rozładują. No więc rozładowali. Było ich 3, busem przyjechali, oznaczonym, oklejonym, firmowym. No i jak to rozładowali? Wszystko na placu budowy, takim już dosyć mocno zbudowanym, pod jakąś tam halą, no to podpisali mi ładnie CMR-kę, imieniem, nazwiskiem, bardzo wyraźnie, bo się zapytali i powiedzieli, że nie mają pieczątki. Czy tak może być? Ja powiedziałam, no to po prostu podpiszcie się bardzo wyraźnie i okej, nie? Bo to tak było chyba dosyć na początku Volviego, że ja byłam nauczona, że na wiatrakach to normalnie, że tam się nigdy pieczątki nie zdarzają praktycznie. No i słuchajcie, jak to się skończyło? Skończyło się tak, że spedycja, która dała tą robotę, to stwierdziła, że nie ma pieczątki, towar nigdy nie dojechał i pierwsze grali kartą, że w ogóle ukradliśmy towar, a później, że nie ma pieczątki, to oni nie wypłacą pieniędzy, więc ja miałam zlecenie od Piomaru i Piomar mi wypłacił pieniądze normalnie, natomiast Piomarowi nigdy tego nie wypłacili. Więc właśnie, pomimo tego, że był nagrany cały rozładunek, ja mam geolokalizację włączoną w telefonie, do tego była telematyka, zdjęcia z telematyki, że auto tutaj przyjechało, stało, nagrania, tam ci ludzie się trochę znaleźli na tych nagraniach, były wszelkie dowody, no i nie wiem, Alex pamiętał, że im tego nie odpuści i będzie po prostu ich męczyć. I szczerze powiedziawszy, już dawno nie pytałam o tą sprawę, ale generalnie to na pewno nie chcieli zapłacić i na pewno nie zapłacili przy nas przynajmniej rok. Więc tak z życia w transporcie. A teraz, gdy czasy są generalnie ciężkie na świecie, to słyszę często, już kilka razy słyszałam, że już nawet tak się zdarza, że jest ciężarówka załadowana, robota gdzieś tam od jakiejś spedycji, no i w ostatniej chwili spedycja zmienia adres rozładunku, wysyła gdzie indziej auto jedzie się normalnie na magazyn, rozładowuje, no i jak jest rozładowane, no to wtedy nagle się okazuje, że towar zginął, w sensie, że to było złodziejstwo. Że towar jest rozładowany w innym miejscu niż jest na CMR-ce napisane i w sumie, że towar po prostu zaginął i przewoźnik ma problem, więc jak jesteście małymi przewoźnikami, no to po prostu musicie uważać mega, bo teraz kradziejstwo tak na social mediach jest 1000 kont podszywających się pode mnie, no dobra, 1000 nie, ale jest kilkaset. Ja dosłownie mówię kilkaset, jak sprawdzam i ja z tym nic nie mogę zrobić. Ludzie się pode mnie podszywają i wiem od was, że wyciągają pieniądze. Tak samo w świecie transportu są spedycje, które kradną towar. Więc potrafią stworzyć w ogóle stronę, że niby jest spedycja, że wszystko jest niby dobrze. Także jak bierzesz zlecenie, wchodzisz na ich stronę, wygląda profesjonalnie, wszystko jest pięknie, ładnie, są numery telefonu, jest adres i tak dalej. No a później przychodzi co do czego, to nagle znikają i się okazuje, że towar ukradłeś. No i generalnie ma się dowody i prawo może stać po twojej stronie, no ale ostatecznie przelewu ci nikt nie zrobi. I robota wykonana nadal. No ale dobra, to taka tylko przestroga, że kierowcy też, raz dla przewoźników, a dla kierowców też, że tych papierów trzeba naprawdę mega mocno pilnować i robić jak najwięcej zdjęć na załadunkach, na rozładunkach. Jak się nie uczestniczy w załadunku i się nie liczy sumiennie, to wpisać to w CMR-kę, że się nie uczestniczyło. To jest zawsze dodatkowy jakiś taki dowód i zawsze można później, zawsze ma się jakieś karty w ogóle do gry, bo jak się nie ma nic, no to się jest przegranym, nie? I owszem, można powiedzieć, że to nie
moja sprawa to sprawa firmy, ale jeżeli firmie się będą zdarzać takie szkody, bo kierowcy nie zwracają uwagi, to ta firma też ostatecznie mniej zarabia. Wyobraźcie sobie, że robicie kurs, nie wiem, za 1000, 2, 3000 euro, no i przez niedoglądnięcie kierowcy to 3000 euro nie wpływa do firmy, więc w którymś momencie to się musi odbić na wypłatach, bo pieniądze się nie biorą z powietrza, tylko pieniądze się biorą ze zrobionej od początku do samego końca roboty. Robota do końca zrobiona łącznie z papierami, wtedy dopiero pieniądze przypływają. Wtedy to można robić wypłaty. Wiadomo, że firmy mają poduszki finansowe i nie płacą z tego, co kierowca dopiero zrobił, bo przecież te terminy płatności w transporcie to standardowe 45 dni. Często się spotykam z tym, że od momentu dostarczenia dokumentów razem z fakturą papierową podpisaną przez osobę uprawnioną z pieczątką w formie papierowej. Czyli kierowca się rozładowuje w trasie, musi przyjechać na bazę z papierami i te papiery trzeba razem z fakturą papierową wysłać i jak to idzie, załóżmy 2 dni, no to wtedy dopiero od tego momentu, jak ktoś tam otworzy kopertę i powie, że dostał, no to wtedy się liczy te 45 dni płatności, a dosyć często też 60. A jeszcze czasami bywa tak, że firma oznajmia, że oni płacą tylko raz w miesiącu i na przykład w każdą pierwszą środę, albo na przykład płacą 2 razy w miesiącu, 2 razy w miesiącu robią przelewy i załóżmy, nie wiem, 1 i 15, więc jak termin płatności Ci wychodzi powiedzmy 10 albo 13, albo nie, zły przykład, jak Ci termin płatności załóżmy wychodzi 16, no to Ci zapłacą dopiero 1. Czyli kolejne praktycznie 2 tygodnie, więc czasami te terminy płatności one wychodzą niewiele mniej niż pół roku. Także trzeba pilnować każdego szczegółu, jak się robi tą pracę, bo w którymś momencie, jak się robi niedbale, źle, to w którymś momencie po prostu się zacznie mniej zarabiać. Będzie się mieć potrącenia, bo jak firma ma potrącenia albo w ogóle zero płatności, no to ciężko oczekiwać też swojej wypłaty, jak się nie zrobiło, nie dopilnowało. Dzwoniłam na taki telefon z Google, to jest sklep z jakimiś takimi różnymi narzędziami i się zapytałam na wszelki wypadek. Mówili Mateuszowi, że jest dobry wjazd, bez problemu, tylko że od tyłu. Więc tak na Google to wyglądało właśnie, bo to był taki jakiś trochę mały dom towarowy. Tak, nie byłam na 100% pewna, więc zadzwoniłam, powiedzieli mi w Przemysłową, zaraz w lewo i wcofać. Wszystko jasne, już nie muszę zastanawiać, więc mamy 1,5 kilometra na celu. Wygląda na to, że to jest tutaj, tylko że jest też DHL akurat i zgaduję, że będzie wyjeżdżać od razu, to chyba tutaj puszczę. Tam, no. Tak. Tylko czekam, aż wyjedzie. Czekają na laskę. No właśnie, czekałam, aż ty wyjedzie, żeby cię nie Tyłem blokować. ci kazał jechać. Tak, tak, wiem, tylko ciebie nie chciałam blokować. Dobrze, jaka laska? No jakaś przyjedzie. Tam jest 4 metry wysokości, czy nie? We mnie nie wiedzie na drodze. Chodź pan. Dali jakiś znak.
Jeszcze czy? Pochowali się, ja mogę wiedzieć. To nie chcę bardzo stronę prawo. Idziemy się rozładować. Dobrze. Składam. Nas to ciągnie z powrotem do autostrady. To co to jest? 30 tam. Jakby tutaj dojechać, cofnąć się i do Oświęcima. No już tam dojechałam. Nie tak zrobimy. Że już tutaj dojedziemy drogą 4 aż do Skawiny. Odwrotnie to zrobimy. No to chodźcie. Teraz mi ocencie, czy ja tędy wyjadę w prawo, czy nie wyjadę. Jak mówicie? Wyjechalibyście czy nie tym zestawem? No nie, osobówka na prawo. No nie. No i jesteśmy na Volvo Truck Center w Skawinie. Muszę teraz tylko sprawdzić sobie, gdzie mam kluczyki do Skody. Ciekawe, czy mi ten kluczyk do Wybasta działa, czy nie. Ostatnio wymieniałam baterię, ale coś takiego nie świeci. O źle pamiętam. Idę pierwszy do toalety. O, to jest. Świeci. Bo mogłabym to normalnie z aplikacji zrobić, tylko sobie dawno już nie potrzebowałam, to nie wykupywałam abonamentu. Abonament chyba w Skodzie kosztuje bodajmniej, że 300 zł. A może nie pamiętam, mam dawniej to kosztował i wtedy miałam dostęp do tego ustawiania sobie Wybasta w Skodzie zdalnie. A będę znowu potrzebować, to sobie wykupię tak raz na miesiąc, to bez sensu. No i w każdym razie taka ciekawostka, że Volvi, jak było dobrane w 2021 roku, we wrześniu, tak teraz mamy styczeń 2025. No to teraz będziemy pierwszy raz wymienić akumulator. Oczywiście wszystko w ramach złotego kontraktu, nic nie będę za to płacić. Mogłam tak naprawdę to w ogóle zrobić gdziekolwiek w Europie. No ale tutaj jest serwis, na którym był odbierany, więc tu jest ten, jak to się nazywa, serwis matczyny. Inaczej to jest określenie, ale zapomniałam w tej chwili jakie, więc już dojechałam. Więc niech tutaj chłopaki to zrobią. No i się przypakowywujemy i też trzeba będzie Volviego postawić, żeby czy będą chcieli sobie dzisiaj robić, czy gdzieś tam
kiedy pasuje. Ojejku, trochę się zmęczyłam. Muszę wam powiedzieć, że ta droga 44, tak sobie jechałam, myślałam, że to człowiek taki kawałek przyjechał taki zmęczony, a takie komfortowe auto. A to dopiero jak tu dawniej kierowcy jeździli, tak przez całą Polskę przyjechać po takich krajówkach, to ja się nie dziwię, że tak dużo wypadków było z ciężarówkami, bo to po prostu męka. Męka, masakra. Ciężka praca. Sama się zmęczyłam takim tylko kawałeczkiem jadąc. No dobrze. A że wymieniamy ile Volviemu? O, taka jeszcze jedna ciekawostka. To Volviemu ten akumulator w tej chwili właśnie trzyma tak 24 godziny. Na pauzie tak stałam przez weekend, no to po 24 godzinach już miał niski poziom, taki, że bez problemu odpalił, ale to już szybko, nie? 24 godziny to już jest dosyć szybko, to później trzeba odpalać codziennie, to bez sensu, ile się ma dawać. Ach, no dobrze, no co Volvi, no i zjedliśmy się razem, więc do Hiszpanii nie zajechaliśmy, nie nasyciłam się Volvim jeszcze. No nic, zobaczymy jak będzie z tym Volkswagenem. Na razie jest jedno zlecenie, powiedzieli, że możliwe, że się jakoś rozmnoży, ale w sumie na tym etapie to nic nie wiadomo. Może poradzę sobie swoją flotą, więc zobaczymy. Więc jak ja wtedy w przyszłym tygodniu wyjedzie kierowca, Rafał i ja wyjadę i wtedy w drugim tygodniu ja wrócę i on wróci. Może jak się nie będzie nic szykować, to po prostu może Rafał wróci w 2 tygodniach i wtedy znowu ja siądę na Volviego. Jak tam nic nie będzie z Volkswagenem. Volvi to jest kochana ciężarówka. No tak się przyjemnie nim jeździ. Bym mogła nim cały czas jeździć. No ale Volkswagenem też muszę jeździć. Mogłabym jeździć Volvim, a Volkswagenem z tyłu na pilocie. Ojku. Przepakowywanie się, szczególnie po trasie, z ciężarówki do osobówki to jest najgorsze, co może być. A tak jak ja teraz jeszcze, że muszę wszystko dosłownie wypakować, żeby kierowca miał czyste auto, no to już jest w ogóle najgorsze, co może być. No dobrze, tak Volvi idzie. Dołożyłam jeszcze kierowcy kosmetyków różnych fajnych. Teraz tu sobie malucie pachnie. Posprzątałam. Chodnik jest na górze. No i kamera. Nextbase IQ też będzie. Jak sobie kierowca zaklei tą kamerę przednią, to nie będę miała nic przeciwko, bo rozumiem prywatność. Ale tutaj chłopaki na Volvo podłączą. No i co? Volvuś, żegnaj. Ale ja tutaj będę z powrotem. Mój Volvuśko. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sisi Vip, Michał Chojnacki, Aaron Lada, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.